Jeżeli planujecie podróż do Stanów i podobnie jak ja, chcielibyście wynająć tutaj samochód taki większy, plus size'owy, taki amerykański, to na pewno w Wasze oczy rzuci się grupa full size CUV, na które składa się na przykład Nissan Armada, GMC Yukon, Chevrolet Tahoe czy Ford Expedition, który stoi obok mnie. Ten konkretny jest jeszcze potężniejszy, bo to jest Ford Expedition w odmianie Max, a więc już nie konkurent do Chevroleta Tahoe, ale bardziej do Suburbana. No i pokrótce chciałem Wam to auto pokazać, żebyście wiedzieli, z czym mniej więcej będziecie mieli do czynienia, jeżeli traficie na taki samochód. Czego warto być świadomym, że to jest naprawdę duży samochód, bo już bazowa odmiana Expeditiona ma 210 bodaj stóp długości, czy czegoś innego, 210 na jednostki metryczne, wychodzi to na 533 cm, więc mamy naprawdę dużo auta do kochania. Tak wygląda normalny Ford Expedition naszego sąsiada, jak widzimy bagażnik jest nieco krótszy. Poza tym odmiana Max jest jeszcze dłuższa, o bodaj 23 cm, czy nawet 30 cm, więc tutaj mamy już ponad 5,5 metra samochodu. To jest bardzo długi pojazd, ale tego nie trzeba się bać, bo na amerykańskich drogach nawet z takim kolosem podróżuje się naprawdę z dziecinną łatwością. I to zarówno jeżeli chodzi o highwaye, jak i również poruszanie się po mieście, tutaj żadnego problemu nie ma. Ten samochód występuje w odmianie albo 7, albo 8-osobowej. U nas mamy akurat odmianę 8-osobową i co ciekawe, w odmianie Max, mimo tego, że mamy aż tyle miejsc na pokładzie, mamy jeszcze naprawdę spory bagażnik, bo tutaj mamy dla przykładu jedną naszą walizkę podróżną, no taka normalna walizka, jaka wchodzi do luku bagażowego w samolocie i zobaczcie, że ona bez problemu na długość wchodzi. Postaram się Wam napisać na ekranie, jakie są wymiary tej walizki, jak sobie ją zmierzę. Z tego co widzę, tutaj by weszły 3 takie walizki, a na nich kolejne 3, może nawet 4, więc to jest naprawdę bardzo pojemny samochód. I szczególnie jeżeli planujecie wyjazd z większą ekipą, to wydaje mi się, że ten luk bagażowy z powodzeniem się sprawdzi. Z gadżetów, jakie mamy w bagażniku, warto wymienić możliwość sterowania elektrycznego fotelami zarówno w drugim, jak i w trzecim rzędzie siedzeń. Możemy robić to niezależnie, na przykład lewa strona, prawa strona albo środek, albo całkowicie złożyć na przykład oparcia w trzecim rzędzie siedzeń. Widzieliście? Zagłówki same się złożyły. Tutaj już niestety się nie rozłożą same, musimy to zrobić ręcznie, ale to, że one same się zamknęły, szczerze mnie zaskoczyło. Źródło światła jest tylko jedno, z prawej strony, jako dioda LED. Mamy dużo schowków, w których możemy pochować różne gadżety. Tu mamy pierwszy, na górze mamy drugi. Tak samo wygląda sytuacja po drugiej stronie. No i tutaj też zauważymy gniazdo 12V. Jeśli chodzi o silniki, to tutaj temat jest bardzo prosty, bo pod maską tego samochodu może pracować tylko jedna jednostka. Czekajcie, musimy znaleźć... O, właśnie, otwarło się. Teleskopiki są, jest dobrze. Sam silnik to jest V6 podwójnie doładowane o pojemności 3,5 litra, które generuje albo 380 koni dla odmian powiedzmy bazowych, czyli XL oraz XLT, jak w naszym przypadku, albo 400 koni dla lepsiejszych odmian typu Limited i Platinum, albo 440 przy mocniejszym wydechu dla odmian usportowionych. Na wypożyczalni raczej traficie na odmianę 380-konną. Jeżeli chodzi o parametry tego silnika, o elastyczność, dynamikę, to jest naprawdę super, jest w zupełności wystarczająca. Jedyne co by mogło być odrobinkę lepsze, to spalanie, bo wiele osób na forum pisze, że no niestety, ale Ford zrezygnował z silnika V8, zostawiając w silniku V6 spalanie silnika V8. I tak trochę jest w tym przypadku. Jeżeli chodzi o jazdę autostradową, to ja w tym samochodzie wykręcałem około 20 mil per gallon, czyli na litry na 100 km wychodzi takie zużycie. Ale z racji, że patrzę na komputer pokładowy, łatwiej będzie mi operować na tym. Cena jednego galona przy autostradach na wschodnim wybrzeżu to na chwilę obecną około 3,22, więc wychodzi na 100 km mniej więcej tyle. Natomiast czego warto być świadomym, wynik zużycia paliwa w mieście niestety rośnie i kiedy mówimy tylko o jeździe po mieście bez wyjeżdżania na drogi szybkiego ruchu, no to spokojnie możemy nawet zobaczyć 16 albo nawet 15 mil per galon, więc no te mile z jednego galona dość znacząco się skracają. Na litry na 100 km wychodzi to tyle. Tak więc jedyne co musimy w tym aucie zaakceptować to spalanie. Jeżeli chodzi o parametry, to jest naprawdę super. Brzmienie tego silnika jest fajne, ładnie sobie to mruczy, więc no same zalety oprócz spalania. No niemniej, jeżeli ktoś jest fanem prawdziwie amerykańskiej motoryzacji, no to tutaj radzę bardziej polować na przykład na Chevroleta Tahoe albo na Chevroleta Suburbana, w którym możemy znaleźć jeszcze silniki V8.
W tym przypadku mamy napęd na obie osie, chociaż są też odmiany, które mają napęd tylko na tył i mamy zawsze 10-biegową skrzynię automatyczną, która jest całkiem sprawna, całkiem fajnie dogaduje się z tym zespołem napędowym. Może nie jest błyskawiczna, może czas oczekiwania na kickdown jest tutaj poprzedzony jakąś zwłoką, ale kiedy już ten kickdown nastąpi, to naprawdę fajnie się to odpycha. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o silnik. Co do samych rozmiarów i różnicy Max a nie Max, czyli normalny Expedition albo Expedition w odmianie Max tej wydłużonej, warto być świadomym, że odmiana Max głównie zwiększa nam bagażnik. Jeżeli chodzi o przestrzeń osobową, to ona jest praktycznie identyczna zarówno w tej krótkiej, jak i w długiej odmianie, więc jeżeli zależy Wam tylko na komforcie pasażerów, to raczej nie jest Wam konieczna dłuższa odmiana. Co do rozmiarów tego samochodu, to one na parkingu za bardzo nie przeszkadzają, natomiast to, co tu trochę tutaj przeszkadza, to układ kierowniczy, który jest bardzo okrętowy, bardzo amerykański, zdecydowanie on nie jest na poziomie europejskim. Tutaj od skrajnego do skrajnego położenia mamy, uwaga, 4 obroty kierownicą. To w Fordzie Transicie, którym jeździłem w poprzedniej firmie, układ kierowniczy był 100 razy bardziej bezpośredni niż w tym samochodzie. Ale ma to swój urok, czujemy się jakbyśmy prowadzili statek rybacki, no i do takiego wielkiego rozmiaru samochodu to naprawdę pasuje. No niemniej trochę się będziecie musieli na parkingach namachać rękami. To trzeba przyznać. Warto być też świadomym tego, że to jest bardzo wysoki samochód, więc radzę korzystać z schodków, które mamy przy drzwiach, bo one znacząco ułatwiają wejście i wyjście z tego pojazdu. Jakbym chciał bez tego schodka wejść, no to zobaczcie, co ja tutaj robię. Normalnie szpagat niemalże. A ze schodkiem jest naprawdę super. Wygodna rzecz. Co do obszerności, wdrapałem się na środka. To jest to naprawdę spory samochód, jest gigantyczny, bym wręcz powiedział. Szczególnie patrząc na to, co mamy w Europie, nawet na 7-osobowe SUV-y, które testowałem w ostatnim czasie, to jest autobus, to jest przepotężny wóz naprawdę. Jak usiądzie osoba o wzroście 1,76 m, a za nią osoba o wzroście 1,76 m, to ta z tyłu będzie mogła tutaj kurczę nogę na nogę założyć, jak prezes. No mistrzostwo świata, naprawdę, hiperobszerny samochód. Tutaj nawet gdybyście jechali drużyną koszykarską, to jakoś się zmieścicie. Kanapa oczywiście jest przesuwana, więc możemy sobie fotel do przodu odsunąć, ale nawet zobaczcie, w tej konfiguracji 5 palców wolnej przestrzeni przy kanapie odsuniętej maksymalnie do przodu. No to najlepiej pokazuje, jak to jest wielki samochód. Cieszy mnie też to, że mamy tutaj detal, który znika w europejskich SUV-ach, mianowicie 3 oddzielne fotele z tyłu, całkowicie niezależne. Więc środkowy fotel, zobaczcie, również mogę całkowicie niezależnie odsuwać w przód, w tył i to w gigantycznym zakresie. To naprawdę robi wrażenie. Oprócz tego mamy trzecią strefę klimatyzacji na tył, mamy gniazdo takie normalne, domowe, więc jak macie przejścióweczkę, to będziecie mogli sobie tutaj podłączyć na przykład laptopa. No i mamy też 2 gniazda USB typu C. Są też 2 gigantyczne cup holdery na ogromnej konsoli centralnej z podłokietnikiem szerokim jak 100 bandziorów. No i przejdźmy do bagażnika. Jeżeli wiemy, że tu jest wszystko dobrze, to jest też fajne. Takie gigantyczne tchórzłapki, żeby łatwo było do auta wejść i wyjść. Dobrze jest. Fotele mają też kontrregulację oparcia. Gdybyśmy chcieli przyjąć bardziej leżącą pozycję, to przy siedzisku mamy taką rączkę i możemy sobie zrobić, proszę bardzo, leżankę. Albo jak nie chcemy spać, to możemy fotel ustawić dużo bardziej płasko, dużo bardziej prosto. Dobra, to idziemy do bagażnika. Wtedy jak chcemy wejść do bagażnika, odchylamy wajchę u góry, fotel odjeżdża do przodu, no i włazimy. Możesz przybliżej? O, panie operatorko. No i jak to wygląda? Próbuję fotele zatrzasnąć. No nie, no elegancko wam powiem szczerze. Przy kanapie odsuniętej maksymalnie do tyłu, ja mam jeszcze 2 palce przestrzeni przed sobą. A pamiętajmy, jak bardzo mogę wyregulować ten fotel do przodu. I co ciekawe, tutaj siedzę jak w minivanie, a nie jak w SUV-ie. Ten samochód znacząco wyróżnia się na tle każdego europejskiego SUV-a, którego pokazywałem wam w ostatnim czasie. Nawet wyróżnia się na tle minivana, jakim był Forthing U-Tour, no bo tutaj to siedzę naprawdę w luksusowych warunkach i tutaj z powodzeniem możemy wziąć na pokład co najmniej 7, a może nawet i 8 osób i każdy pojedzie komfortowo. Nad głową miejsce się skończy najszybciej, bo ja tutaj mieszczę 3 palce wolnej przestrzeni, no ale oprócz tego jest naprawdę super. Fajne jest też to, że nawet w trzecim rzędzie mamy regulowany kąt oparcia i to elektrycznie. To jest mistrzostwo świata, bo nawet tutaj, jak ktoś będzie siedział, może sobie przyjąć taką leżakową pozycję, no i jechać w komforcie i prestiżu. Prawie jak Passat B5. Tak to wygląda przy kanapie maksymalnie do tyłu. No i spójrzcie, teraz mi się siostra odsunęło maksymalnie do przodu. Czy wy to widzicie, jaka tu jest gigantyczna przestrzeń? Ja pierniczę. Jeden wielki szok. I jeszcze jedna rzecz jest w tym aucie super w trzecim rzędzie siedzeń, mianowicie okienko, właściwie giga okno, które mamy po lewej, po prawej stronie, bo ono jest naprawdę potężne. W tym samochodzie zdecydowanie klaustrofobicznie się nie czujemy, a wręcz byśmy powiedzieli, że warunki nawet w trzecim rzędzie siedzeń są naprawdę świetne.
Bardzo ciekawie są też zaprojektowane klapki wewnętrzne, bo nie są jako normalne takie chwytaczki, które pociągniemy, tylko uwaga, są schowane tutaj, w przestrzeni, w której ląduje nasza ręka, kiedy trzymamy dłoń na podłokietniku. Naprawdę bardzo łatwo tych klamek się używa, chociaż na początku ciężko je zlokalizować, szczególnie jeżeli nie mieliśmy z tym wcześniej styczności. No i spójrzcie na te schowki. Tu mamy jakąś przestrzeń, tu mamy cup holderek, tu na dole mamy gigantyczne kieszenie w drzwiach. Tu mamy wielkie cup holdery na Coca-Colę plus size. Tam tak samo mamy cup holdery. Raz, dwa, gigantyczne korytko. No i z przodu tych przestrzeni również jest naprawdę sporo. Przed pasażerem mamy schowek tradycyjny, który jest dość spory, ale mamy też drugi schowek u góry. No a poza tym mamy jeszcze przestrzenie w konsoli centralnej, schowek przed pokrętłem skrzyni biegów, no i gigantyczne schowisko, które mamy tutaj pod podłokietnikiem. To jest naprawdę wielka studnia i tutaj się naprawdę wiele zmieści. Tak gigantycznego schowka w żadnym aucie jeszcze nie widziałem. Na górze mamy taskę z dywanikiem, więc jakieś włożone tutaj twarde elementy nie powinny hałasować podczas jazdy. Wersja XLT, z jaką dzisiaj mamy do czynienia, ma kilka gadżetów, których warto być świadomym. Jeden, którego ja z początku nie byłem świadomy i który na początku troszkę mnie irytował, jest taki, że mamy tutaj możliwość regulowania położenia pedałów. Nie wiem dlaczego, może przede mną jechała tym autem jakaś osoba niskorosła, ale pedały były naprawdę fatalnie ustawione i pierwsze moje kilometry to był dramat. Szybko się zorientowałem, że to jest zbyt nienaturalne, żeby było poprawnie zaprojektowane i że coś musi być tutaj do regulacji. No i faktycznie odkryłem przycisk, który jest z lewej strony za kierownicą, no i tym przyciskiem możemy sobie te pedały pod swój wzrost wyregulować. To jest niby drobna rzecz, ale jednak warto z niej skorzystać, szczególnie jeżeli przed Wami tym autem jeździła inna osoba o zupełnie innym wzroście. No i wygodna rzecz, mamy też asystenta martwej strefy, więc kiedy ktoś się pojawi w martwej strefie, to się podświetla ta ikonka. Natomiast same lusterka mają bardzo mocne przybliżenie i to, że na prawym pisze, że obiekty w lusterku mogą być bliżej, to nie za bardzo, raczej są dalej niż są w rzeczywistości. Te zwierciadła są bardzo mocno wykrzywione, przez co tutaj naprawdę wszystko jest potęgowane, a kiedy spojrzymy w lusterko wsteczne, no to tutaj wszystko wygląda już bardziej naturalnie. Felgi w aucie mamy 18-calowe, ale zobaczcie jaki to jest balon. 275 na 65. Ładna felga, ładny wzór. Wydaje mi się, że te felgi wyglądają ładniej niż te 18, jakie mamy w Chevrolecie Tahoe czy Suburbanie. No i ten balon robi robotę, to mogę Wam szczerze powiedzieć, wraz z zawieszeniem, które jest bardzo komfortowe. No to ten samochód to jest naprawdę stateczek rybacki. To, co nie robi wrażenia, to materiały wykończeniowe, bo na drzwiach jeszcze jakoś to się prezentuje. Tutaj mamy jakąś skórkę, która pod palcem się ugina. Tutaj też chyba jakąś skórę ekologiczną. Nawet nie najgorzej to wygląda. Chociaż większość drzwi, bo od tej linii w dół, no to już jest twardy plastik. Nie wygląda to zbyt ładnie. No i tak samo jest na desce rozdzielczej. Tutaj również te plastiki są twarde, niezbyt ładnie wyglądające. Dużo też takich plastików, które mają imitować jakieś dekory, a tak naprawdę zajmują sporą część deski rozdzielczej. Ciekawa rzecz, mamy schowek na monety. Gdybyście szukali hamulca postojowego, to jego zauważymy z lewej strony obok regulacji pedałów. W aucie mamy kilka różnych trybów jazdy, które możemy sobie dostroić pod nasze oczekiwania. Raczej cały czas jeździłem w normalu, ale gdyby ktoś chciał, to jak widzimy trochę tego tutaj jest. No i w odmianie XLT mamy jeszcze normalne zegary, ale w wyższych odmianach możemy mieć tutaj tablet. Podobnie sytuacja wygląda z multimediami. U nas jeszcze mamy takie normalne, niewielkie multimedia i fizyczne przyciski od regulacji temperatury, ale w wyższych odmianach mamy taki pionowy tablet tylko z jednym pokrętłem. No i on wygląda ciekawie, ale to wydaje mi się jest nieco bardziej intuicyjne i szybkie w obsłudze. Oczywiście jak w amerykańskim aucie mamy podgrzewanie kierownicy, mamy podgrzewanie foteli, mamy wentylowanie foteli, więc tutaj raczej nikt narzekać nie będzie. To tyle, jeżeli chodzi o Expeditiona w odmianie Max. Mam nadzieję, że film się Wam podobał, bo był nagrywany na wakacjach, a więc nieco szybciej niż zwykle. Jeżeli macie jakieś pytania na temat tego samochodu, dajcie znać w komentarzu. Jak będę pamiętał, to z przyjemnością na nie odpiszę. Jeśli natomiast ciekawią Cię wrażenia z jazdy tym autem w drodze nad Niagarę, ciekawostki z amerykańskich dróg lub koszty podróżowania autem po Stanach, to zachęcam do obejrzenia pozostałych filmów z mojego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Jeśli ten film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach.